Cześć, z tej strony Olos01 Games. Dzisiaj opowiem Wam trochę na temat przedmiotów w Two Souls. Zapraszam. W grze spotkać możemy się z różnymi interaktywnymi przedmiotami. Ich funkcje, rozmiary oraz masa mogą być różne. Czasami będą one Wam przeszkadzać w dotarciu do celu, czasami tylko straszyć, czasem pomagać, a nieraz mogą okazać się niezbędnym elementem w przejściu poziomu. W jednym z wcześniejszych filmików mówiłem o tym, że rycerz może atakować. I tak, w przypadku większości interaktywnych przedmiotów, rycerz może zrobić użytek ze swojego miecza i przedmiot taki roztrzaskać w drobny mak. Warto jednak zastanowić się wcześniej, czy zniszczenie takiego obiektu nie będzie opłakane w skutkach. Zwłaszcza na najwyższym poziomie trudności, gdyż, o czym wcześniej nie wspominałem, prócz samych zmian w rozmieszczeniu niektórych elementów lub po prostu ich braku tudzież istnieniu, granie na poziomie trudności powyżej normalnego niesie jeszcze jeden skutek. Można się w poziomie zablokować i nie mieć możliwości jego ukończenia bez wykonania restartu. I nie jest to bug, a celowe działanie. Jeśli nie lubisz tego typu rozwiązań, po prostu graj na niższym poziomie trudności. Tam zablokowanie się nie będzie możliwe. Wspomniałem wcześniej, że przedmioty mogą mieć różne rozmiary i masy. Rozmiar wiadomo, zablokuje możliwość wskoczenia np. na jakąś beczkę czy pudło lub uniemożliwi takiemu obiektowi przejście przez jakiś wąski przesmyk. Masa natomiast, jak w zasadzie też nie trudno się domyślić, ma wpływ na to, jak szybko albo czy w ogóle coś lub ktoś będzie w stanie taki obiekt przesunąć. Tutaj, o czym także mówiłem w jednym z wcześniejszych filmów, znaczenie ma to, że rycerz jest cięższy. Księżniczce, jako istocie delikatnej, trudniej będzie przesuwać ciężkie przedmioty. Dla rycerza będzie to zadanie dużo prostsze lub często w ogóle możliwe. Będąc jeszcze przy kwestii masy obiektów. W poprzednim filmiku omawiałem przyciski. Zapomniałem tam dodać jednak jednej rzeczy. Każdy przycisk ma ustawioną minimalną siłę nacisku, na którą zareaguje. Może się zatem okazać, że księżniczka nie będzie w stanie wcisnąć jakiegoś przycisku, a rycerz tak. Lub może się także okazać, że do wciśnięcia przycisku wymagane będzie użycie jakiegoś obiektu, ciężkiego obiektu, dodatkowo zrzuconego z odpowiedniej wysokości. Niektóre obiekty będą też chować się w różnych zakamarkach pomieszczeń zamku, po to, by niespodziewanie spaść na głowę lub inną część ciała naszego bohatera. Jeśli uważaliście na fizyce, to zapewne wiecie, że im cięższy obiekt, tym gorsze w skutkach będzie spotkanie z nim, zwłaszcza jeśli będzie mocno rozpędzony. Warto o tym pamiętać, bo w Two Souls ta zasada także obowiązuje i dotyczy naprawdę wielu elementów, w tym także naszych bohaterów. Bo tak, czy to rycerz, czy księżniczka spadając z góry na jakiś obiekt także może go zniszczyć. Ze wszystkimi tego konsekwencjami. Dobra, na dziś wystarczy. Mam w zanadrzu jeszcze kilka obiektów, o których warto tutaj wspomnieć, ale zostawię je do omówienia w następnym filmiku, gdyż prócz standardowych własności posiadają one funkcje specjalne. Standardowo zachęcam do zajrzenia na Steam, link w komentarzu, i dodanie gry do listy życzeń. Dla Was to gwarancja, że nie przegapicie ważnych wydarzeń związanych z grą, choćby takich jak data premiery, a dla nas informacja, że gra się podoba. Trzymajcie się i do zobaczenia w następnym filmiku. Cześć!